elekcyjność tronu była znana przez całe średniowiecze i wczesną nowożytność. Natomiast nigdzie we wszystkich krajach ówczesnych nie było takiej procedury jak u nas, to znaczy bezpośrednich i powszechnych wyborów przez ogół obywateli i to obywateli tak licznych. Wybory odbywają się pod niebem, sub dio, czyli ta bliskość, prawda, opatrzności wobec wyborców jest. Kiedy przystępowano do aktu samej elekcji, wówczas odśpiewano hymn Przyjdź Duchu Święty, prawda, a po skończonym akcie było również na polu elekcyjnym w pozycji błagalnej, prawda, czyli na kolanach, dziękowano, że oto Duch Święty przyszedł i udzielił dobrej rady i zgody. Pomoc opatrzności mogła się przydać szczególnie w roku 1573, gdy wciąż jeszcze poddawano w wątpliwość prawo szlachty do wyboru króla. Począwszy od Jagiełły, elekcji dokonywała przecież każdorazowo Rada Królestwa, później nazwana Senatem. Decyzja należała wówczas do kilkudziesięcioosobowej grupy możnych. Były bardzo wyraźne obawy, że oto możnowładztwo zdominuje takie wybory. Takie rozwiązanie było nie do przyjęcia dla ludzi, którzy wówczas już przez kilkadziesiąt lat byli zaangażowani w ruchu egzekucyjnym, wiedzieli, co to znaczy współdecydować o kraju i chcieli być nie figurantami, ale realnymi wyborcami własnego władcy. Wszyscy bronimy Rzeczypospolitej, wszyscy mamy również prawo decydować o wyborze głowy państwa. Takie uprawnienie de facto, można powiedzieć, zostało wprowadzone już Konstytucją Sejmu 1538 roku. Odtąd wyraźnie zapisano, że przyszłe elekcje mają być wolne, czyli bez użycia, bez nacisku wewnętrznego, w tym przypadku władzy istniejącego króla. Czyli nie może być elekcji za życia władcy. Nie! Ostateczna decyzja o kształcie i miejscu wolnej elekcji zapadła już po śmierci Zygmunta Augusta. Szlachta dokonała wielkiego wysiłku organizacyjnego, utrzymując państwo w czasie bezkrólewia i zwołując Sejm elekcyjny do Warszawy. O wyborze Warszawy przechodziły dwie rzeczy. Po pierwsze, już podczas Sejmu Unii Lubelskiej, kiedy zostały połączone Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, poszukiwano miejsca wspólnego Sejmu. Takiego, który by nie dzielił koroniarzy i Litwinów, ale mógł łączyć. Warszawa znajdowała się w Mazowszu, dzielnicy dość świeżo włączonej do korony. Miała dość dogodne możliwości komunikacyjne. Pierwsza odbyła się na prawym brzegu Wisły, na polach wioski Kamion, dzisiejszy Kamionek. Od drugiej elekcji miejscem obrad będą pola wsi Wola, Wielka Wola. Udział w elekcji to były ogromne koszty i ogromne trudy, zwłaszcza dla obywateli z pogranicznych województw Rzeczypospolitej, gdzie trzeba było przy ówczesnych warunkach i środkach komunikacyjnych i stanie dróg często jechać 2 tygodnie, żeby przybyć na te pole. Sprawy te wszystkie techniczne, związane z przygotowaniem pola elekcji, wybudowanej tam tak zwanego okopu, szopy senatorskiej, prawda, sprzątaniem po tym wszystkim, bo to przecież problemy higieniczne, zjeżdżało się jednak cała masa ludzi. Sejmy elekcyjne trwały około 50 dni. Często tak bywało, że właśnie najubożsi najszybciej opuszczali pole elekcyjne,
To była cała gra, czasem właśnie taka typowo obstrukcyjna, żeby maksymalnie długo utrzymywać ludzi, rozstrzygać inne kwestie, często natury proceduralnej, żeby zmęczyć tych szlacheckich wyborców, by oni, wyczerpani z zapasów żywności, wrócili do swoich domów, by łatwiej wówczas mogli rozstrzygać potentaci. Pole elekcyjne było zawsze miejscem rozgrywek politycznych, niekiedy krwawych. Póki jednak w rozgrywkach tych nie uczestniczyły obce armie, wolna elekcja pozostawała jednym z najważniejszych świadectw obywatelskiego uczestnictwa w polityce. Gdyby nasz kraj nie spotkało nieszczęście w postaci rozbiorów, to byśmy dzisiaj z dumą mówili, że wypracowaliśmy najlepszy sposób wybierania głowy państwa. Właśnie w wolnych i bezpośrednich wyborach.